Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech i Paweł Jerzowski. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich Zaczynamy. w środę po wtorku. Tak jest. Ja zaczynam dzisiaj od razu z grubej rury, bez wstępów. Co czwarty pracujący Rosjanin nie jest w stanie spłacić kredytu. Po intensywnym ruchu na kredyty konsumenckie, jaki Rosja przeżywała w latach przedwojennych, obecnie przeradza się to w kryzys braku płatności. Dane za pierwsze półrocze są tak złe, że aż ciężko w nie uwierzyć. Liczba osób, które nie spłaciły swoich bankowych kredytów, sięgnęła, słuchajcie, 17,7 miliona, co stanowi 23,3% populacji Rosji w wieku produkcyjnym. 17,7 milionów ludzi. I tu znów zwracam uwagę, że każda z tych osób ma rodzinę, która to pośrednio lub bezpośrednio jest takim problemem dotknięta. W przeciągu 4 lat liczba osób, które borykają się z niespłaconymi długami, niemal podwoiła się. W 2020 roku było ich 9 milionów, w 2021 12 milionów, a w 2022 14,4 miliona. Łączna kwota przeterminowanych zadłużeń wynosi, uwaga, 2,5 biliona rubli i zwiększyła się o 100 miliardów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mamy więc łącznie ponad 26,5 miliarda dolarów zaległości. To już są bardzo poważne kwoty. I tu mam pewien cytat. Wzrost liczby osób, które nie dotrzymują swoich zobowiązań, można wytłumaczyć wzrostem zadłużenia obywateli oraz ogólnie rzecz biorąc wzrostem kosztów utrzymania, mówi dyrektor Departamentu do Spraw Przeterminowanych Długów w Rosbanku. Na przykład aż 2/3 kredytów hipotecznych, 63%, udzielanych jest osobom, które nie posiadają wystarczających środków na pokrycie nawet 1/5 ceny nowego mieszkania, czyli 20% wkład. Jednocześnie, i to o tym mówiliśmy, około 40% kredytów mieszkaniowych przyznawanych jest klientom, którzy będą musieli przeznaczyć niemal cały swój dochód. Słuchajcie, 80% na spłatę odsetek i całkowitego zadłużenia. Komornicy podejmują wszelkie możliwe działania, włączając w to zajmowanie pieniędzy, wynagrodzeń i innych źródeł dochodów klientów, a także mienia dłużników. Jednak niska zdolność płatnicza obywateli z opóźnieniami w spłacie podatków i opłat za mieszkanie i usługi komunalne, a także wysoki poziom zadłużenia utrudnia przymusową spłatę kredytów bankowych, zaznaczyła służba. I tu mamy po raz pierwszy wyciek takich przypadkowych informacji. Wiele z tych osób ma problem nie tylko z kredytami, ale też z czynszem, z podatkami, z opłatami miejskimi. I mówimy tu o ludziach, którzy pracują. Stan milionów gospodarstw domowych jest w opłakanym stanie, a najgorsze naszym zdaniem jeszcze nie nadeszło. Paweł, oddaję Ci Musicie głos. słuchać nas do końca, bo na końcu będzie informacja, że będzie niestety dla Rosjan gorzej. A teraz przejdziemy do następnej informacji. Informacja będzie dotyczyła tutaj cara. Putin zakazał wzrostu cen. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił wzrost ryzyka inflacyjnego i wezwał rząd do ograniczenia wzrostu cen. Według niego zadanie kontrolowania cen wysuwa się teraz na pierwszy plan. Obiektywne dane pokazują, to mówi car, że ryzyka inflacji, na które chcę zwrócić uwagę, moi koledzy, są stale poruszane jako ostatni temat. Ryzyko inflacji wciąż rośnie, a zadanie ograniczenia wzrostu cen wysuwa się teraz na pierwszy plan, powiedział szef państwa na posiedzeniu Rady do Spraw Rozwoju Strategicznego i Projektów Narodowych. To było wczoraj. Według Władimira Putina bank centralny oraz rząd powinny utrzymywać sytuację pod stałą kontrolą i budować odpowiednią politykę gospodarczą, aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi cen. Jednakże należy zauważyć, że według Ministerstwa Gospodarki roczna inflacja w Federacji Rosyjskiej przyspieszyła nieznacznie z 4,33
do 4,6 na początku sierpnia. Docelowy poziom banku centralnego to 4% w 2024 roku. Przypomnijmy, że 15 sierpnia na nadzwyczajnym posiedzeniu podniesiono główną stopę procentową o 3,5 punkta procentowego do 12% w celu ograniczenia ryzyka dla stabilności cen. Tak. Czyli dobry car, źli urzędnicy. Tak jest, a dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, warto powiedzieć, że te 4,6% jest tak prawdziwe, jak to, że ja w przyszłym tygodniu lecę na Księżyc. I przechodzimy dalej. Łuną polecisz. No, tak. Przechodzimy dalej. Putin nie tylko instruuje, jak walczyć z inflacją, Putin instruuje też, jak robić dzieci. Sytuacja demograficzna w Rosji pozostaje trudna, stwierdził Władimir Putin na wtorkowym posiedzeniu Rady Projektów Narodowych. Jak dotąd w Rosji, to jest jego cytat, jak dotąd w Rosji rodzi się mniej dzieci niż rok temu, stwierdził, zauważając, że w niektórych miesiącach co prawda nastąpił wzrost, ale ogólnie tendencja powinna być lepsza. Zwracając się do członków Rady, w której w skład wchodzi całe kierownictwo rządu, w tym premier Michaił Miszustin i 10 jego zastępców, Putin przypomniał, że wydał już wcześniej instrukcje mające na celu zwiększenia wskaźnika urodzeń, a we wszystkich regionach realizowane są odpowiednie programy Federacji Rosyjskiej. Niestety instrukcje Putina, jak zwiększyć dzietność wśród Rosjanek, nie za bardzo zadziałały. Według Rossstatu w pierwszej połowie 2023 roku liczba dzieci urodzonych w Rosji spadła o kolejne 3% do 616 000. Liczba urodzonych w czerwcu okazała się najniższa w całej historii obserwacji. 104 000, o 6,7% mniej niż rok wcześniej. Spadek liczby urodzeń objął 78 z 85 podmiotów Federacji Rosyjskiej, a w niektórych był dwucyfrowy. Mówiliśmy o tym też tydzień temu, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na czynniki, które chyba docierają też już do Putina. Wojna to nie tylko śmierć swoich obywateli, czyli strata siły roboczej, która płaci zazwyczaj podatki. Wojna to też aborcje, gdyż nie chce się mieć dzieci, gdy nie wiadomo, czy partner wróci. O wzrostach sprzedaży tabletek dzień po i leków na poronienie mówiliśmy jakiś tydzień temu. Tam były wzrosty rok do roku, chyba 60%, o ile dobrze pamiętam. Wojna to dzieci, które niespłodzone zostają ze względu na śmierć tych mężczyzn. Straty, straty, same straty. Paweł, oddaję Ci głos. Znowu będzie o Putinie, ponieważ Putin wezwał bank centralny do ograniczenia odpływu kapitału z Rosji. Prezydent Rosji Władimir Putin na posiedzeniu Rady do Spraw Rozwoju Strategicznego i Projektów Narodowych, to samo co wcześniej, wezwał rząd i bank centralny do efektywniejszego korzystania z dostępnych narzędzi w związku ze zmiennością na rynkach finansowych. Głowa państwa ostrzegła ich, że biorąc pod uwagę sytuację, należy poprawić kontrolowanie odpływu kapitału. Oprócz kontrolowania odpływu kapitału, Władimir Putin wskazał na potrzebę ograniczenia nieproduktywnego popytu spekulacyjnego w gospodarce i monitorowanie zachowania głównych uczestników rynku finansowego. Tak jest, czyli ponownie dobry car, Sukces będzie. tak, źli urzędnicy, którzy muszą starać się bardziej. A teraz przejdźmy troszeczkę do Chin. Chiny ostrzą zęby na rosyjskie srebro. Największe rosyjskie złoża srebra, zlokalizowane na Syberii i Dalekim Wschodzie, mogą znaleźć się pod chińską kontrolą. Dla czytających i oglądających nas regularnie nie będzie to jakaś szokująca informacja. O tym, że takie ruchy w różnych branżach będą następować, informowaliśmy już dawno temu, więc ci, co nas oglądają, to na pewno wiedzą. Chińscy inwestorzy są zainteresowani kupnem rosyjskich aktywów firmy Polymetal, największego w kraju wydobywcy srebra. Informuje tak Financial Times. Polymetal w sierpniu zmienił rejestrację na Kazachstan i ogłosił plany całkowitego pozbycia się rosyjskiego biznesu.
Mowa o 8 kopalniach, które dostarczają 3/4 rocznej produkcji firmy. Chińscy nabywcy ostrzą sobie na nie zęby, natomiast nie wymieniono konkretnych firm, które się o te fabryki i kopalnie ubiegają. Środki ze sprzedaży Polymetal właściciel zamierza zainwestować w przedsiębiorstwa w Kazachstanie, które w ubiegłym roku zapewniły firmie połowę przychodów netto i całość przepływów pieniężnych. Transakcja będzie wymagała zgody rosyjskiego rządu, ale uważa się, że władze przystaną na taką transakcję. Oprócz chińskich inwestorów o aktywa Polymetalu ubiegają się także firmy rosyjskie. Wśród nich jest m.in. największa kopalnia złota Polius, która przed wojną należała do rodziny senatora z Dagestanu Sulejmana Kerimowa. Każdy z potencjalnych inwestorów nie chce nabyć całego majątku, a jedynie pojedyncze, co najlepsze kawałki biznesu. 19 maja Ministerstwo Skarbu USA umieściła rosyjską strukturę Polymetal na liście sankcji. Natomiast spółka matka Polymetal International nie podlega sankcjom i może normalnie działać w Kazachstanie. Paweł, masz coś do dodania, czy przechodzisz dalej? Nie, przejdziemy dalej. Powiemy sobie, co czeka Rosjan już niedługo, szczególnie tych, co nie spłacają kredytów. My to zapowiadaliśmy. Kredyty hipoteczne w Rosji wzrosły średnio o 14%. Do 14%. Do 14%, tak. Co drugi bank podniósł oprocentowanie kredytów hipotecznych średnio o 3 punkty procentowe. Są to wyniki monitorowania rynku finansowego i najnowszego raportu. Obecnie kredyty mieszkaniowe udzielane są średnio na poziomie 14%. Powodem jest nieplanowany wzrost stopy bazowej z 8,5% do 12% tydzień temu. Eksperci spodziewają się spadku popytu na programy rynkowe i wzrostu dla preferencyjnych kredytów przy wsparciu państwa. W tym samym czasie ceny nieruchomości podskoczyły już, to w przeciągu tygodnia, o 5%. W rzeczywistości oprocentowanie standardowych programów staje się bardzo wysokie, 13-15% rocznie. Teraz dla wszystkich wcześniej zatwierdzonych wniosków banki proszą o zawarcie nowej umowy i zmieniają zatwierdzone decyzje. No Masakra. słuchajcie, więc nie będzie łatwo. Mateusz będzie musiał pisać kolejny artykuł na temat pokolenia bankrutów, bo tutaj, jeżeli to połączymy z tym punktem pierwszym, sytuacja będzie już na koniec roku krytyczna. Tak. A jeszcze króciutka ale informacja. to czekaj, ja tylko dodam. Słuchaj, stopy procentowe rosną, ale też mieszkania rosną 5% Tak. w miesiąc. Więc Zobaczymy, wiesz, to się w to- którymś to momencie się- też zatrzyma, bo nie będzie też chętnych, tak? Więc to tak, Mhm. nie, jak nie będziesz miał kredytu, bo nie będziesz miał zdolności, to spadnie Tak. liczba udzielanych kredytów i wtedy te mieszkania pewnie wyhamują. Albo nawet być może spadną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja cały czas nie potrafię zrozumieć, jak ktoś może pchać narrację, że w Rosji gospodarka ma się świetnie. Przecież te liczby wiesz są co, ogólnie to zaraz dostępne. do tego przejdziemy, bo mam dla Ciebie też informację na koniec. Natomiast jeszcze został jeden punkt dotyczący lotnisk w Moskwie, ponieważ w nocy znowu były zamknięte. Już nie opisujemy tego ataku dronowego, co zostało zniszczone, to było standardowo. Pelotka rosyjska zadziałała, jeden dron został unieszkodliwiony, spadł znowuż na budynek, nie było żadnych strat, tak, nikt nie zginął i tak dalej. Natomiast pojawia się problem, bo staje się to już regularne, a firmy przewozowe i lotniska zaczynają się tym poważnie martwić. Dla przykładu, dzisiaj w nocy, jak wynika z danych usługi Harmonogram Yandex, do godziny 4 rano 13 lotów było opóźnionych na Wnukowie, 5 zostało odwołanych, 5 lotów było opóźnionych na Szeremietiewie, 7 było opóźnionych w Domodjewie, 3 zostały odwołane. I to jest jak gdyby noc w noc, bo tam najczęściej się odbywają te ataki i te lotniska są zamknięte. To zaczynają być już poważne straty dla przewoźników i dla lotnisk. To A ja teraz jeszcze, mamy Tak, Mateusz. to teraz zanim przejdziesz do informacji, mamy na koniec jeden śmieszny obrazek, żeby wam umilić dzień, ale zanim to ja chciałbym zaapelować o lajki,
polecajki, subskrypcje. Bardzo Wam dziękujemy, że nas To ja oglądacie. w związku z tym, bo wczoraj nas rosyjscy fani blokowali, no i wygląda, że również te poranne cepy stają się ich celem, bo dzisiaj znowuż jesteśmy zablokowani. To jest jakaś akcja wymierzona w mojej ocenie w nas. No zobaczymy, no tutaj bez pomocy patronów, osób, które nas wspierają, no wydaje się, że to będzie bardzo nam potrzebne, tak? Musimy to przetrwać. Mam nadzieję, że pomożecie nam przetrwać ten okres, dopóki nie będziemy mieli jakiejś pomocy z YouTube'a. My to zgłaszamy, oni to odblokowują. Natomiast no, są za każdym razem jakieś straty, zarówno finansowe, jak i również zasięgowe, tak? Bo YouTube ogranicza wtedy nasze zasięgi. Dobra, Tak to wygląda. chciałeś dodać, to chciałeś dodać? Tak, chciałem dodać i pozdrowić nowego patrona dzisiaj, Misia Bonifacego. Dziękujemy, Misiu. Dziękujemy, a dla Was mam jeszcze taki obrazek a propos podsumowania BRICS. Oczywiście to jest przeróbka na jakimś archiwalnym zdjęciu. Prezydent Brazylii się w międzyczasie zmienił, ale mnie bardzo bawiło, więc podzielę się z Wami. Prezydenci pozdrawiają z spotkania BRICS. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy serdecznie i zapraszamy w dniu jutrzejszym. Zapraszamy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.